Dzień dobry, witam na kanale, mam na imię Rob. Welcome to the channel, my name is Rob, and today we are going old school with a Polish Kabaret Dudek. And today's episode we look at Duży sęk. Hopefully we're going to see if this is still funny in today's world. Wszyscy z Państwa oczywiście pamiętają sęka. Okay, the snag, or the twig, sęk, as I previously referred to it, is a legendary skit by Dudek. For the sake of the joke, I'm using snag from now on. All of you remember the snag, okay? Now, I think sęk, it translates to English as knot, as in tie a knot in a bit of rope or something like that. So we'll see how this goes. Ale nie wszyscy z Państwa pamiętają dużego sęka, który został napisany przez Tyma. Stanisław Tym, actor, comedian, screenwriter, co-author of many skits for Dudek, among some other cabarets. So it's written by him. Może jako analogia, może jako coś zupełnie innego. Halo! Poproszę Panią za miejscową Lubartów 444. Jak to nie ma takiego numeru? A jaki jest? 555? A co to za firma? Ta sama? To dlaczego? Co się ostatnio podniosło? Numery telefonów się podniosło. No wie Pani, zawsze jakiś postęp. Już jest połączenie? Dziękuję. Halo, halo, halo Lubartów, halo, halo, halo. Halo? Czy dyrektor Frączkowiak? A kto mówi? Ale czy dyrektor Frączkowiak? Ale kto mówi? Jeżeli nie dyrektor Frączkowiak, to jak ja panu powiem moje nazwisko, to ona panu nic nie powie. Niech pan powie, to ja panu powiem, czy mi powie. Straight away, this is a little bit interesting. Now, we've seen AMM doing a phone call. I think it was AMM, where they go to, one of them's in Ireland, well, they're both in Ireland, and they're on a phone call in the same studio, but one's in the audience and one's on the stage. Here, it's a strange little dynamic going on, because obviously they're both pretending to be on the phone to each other. They are literally standing next to each other. So I think that's going to add to the humour of just the fact that they are standing next to each other. You know they're standing next to each other, but you're meant to be imagining they are in different countries. Kowalczyk nazwisko panu coś mówi? Szczerze panu powiem, nic mi nie mówi. Mówiłem. A kto mówi? Czy dyrektor Frączkowiak? Dyrektor, ale nie Frączkowiak. A gdzie jest Frączkowiak? Frączkowiak jest tam, gdzie jest każdy dyrektor, jak już nie jest dyrektor. Na długo? 3 lata. Ale będzie rewizja. Obrona zgłaszała. Nie, prokurator. I assume he's done something dodgy. Z kim mówię? Wiśniak, nowy dyrektor. Moje najszczersze. No to do widzenia. Chwilę, zaraz. Ja wiem, że pan mnie nie zna, ale jak już tak, No, to miałbym sprawę. słucham, o co chodzi? W zasadzie o nic. Aż tak źle? Dość źle. Jest duży sęk. Co jest? Sęk. Deska, drzewo w środku sęk? Tak, chodzi mi o przenośnie. I assume, so we would say there's a snag, like there's a snag in the problem. There's a snag in the plan. So like there's a problem. I'm assuming that's what they mean by sęk here. Like there's a problem. There's a problem with the plan, and it needs fixing. That's what I'm going to go along the lines of. Ignore the dog in the background. Honestly, she makes a racket. Muszę do końca kwartału wydać 3 miliony złotych. Dobre. Na co? Na byle co, byle wydać. Jak nie wydam, to w przyszłym kwartale obetną mi dotację o 3 miliony, bo znaczy jak nie wydałem, to mi są niepotrzebne, a mnie są potrzebne, tylko nie teraz. Rozumiem. Jest to sprawa. Zróbcie może pożar magazynów. U nas były już 3 w zeszłym roku. Nie mamy magazynów. Spaliły nam się. Okay, that's relatable No to masz still. pan do przodu.
Tylko 120 000 straciłem. Puste były. Panie, jak pan mógł dopuścić do spalenia pustych magazynów? Dureń jeden zapruszył ogień. Komendant straży, wylałem na zbity pysk. Postawcie nowe i jeszcze raz spalcie może. Mało mnie to urządza, mogę na tym stracić góra $500 000. To jeżeli się bardzo dobrze spalą z całym towarem. A co wy teraz produkujecie? My? Tak. Chwilę, zaraz się dowiem. Pani Basiu, co my teraz produkujemy? Co? A. Zapornice łańcuchowe typ 218W. Zapornice łańcuchowe? Co to jest? Chwilę, dowiem się to. Pani Basiu, co to jest te łańcuchowe, co pani? Co? A, łańcuchy do drzwi to są. I'm assuming this is sort of talking about possibly the corruption in the country at this time. The scams you can get away with, basically, you know, and this is still relatable now because you do hear about the stories of trying to claim on insurance, for example, setting fire to your property and claiming on the insurance when there's something wrong. So, yeah, I'm going to assume this is relevant to the time and maybe the corruption that was possibly going on. But actually, it is still humorous because things like this still happen today, right? Rozumiem. Kawałek grubego łańcucha. Nic. Cienki, w ręku można urwać. I kupują? A co mają robić? Panie, ludzie chamy, wszystko kupią. Po 20 sztuk kupują. A, rozumiem. Przybijają jedno po drugim na całe drzwi i też trzyma. Nic nie trzyma, bo nie ma do czego przybić, bo drzwi są w środku puste. Łączą jeden z drugim taki łańcuszek, jest do spuszczania wody. Panie, no wiem, przecież sam mam taki, bo nie mogłem dostać. No widzi pan. Wie pan, myślałem, że będzie bubel, że nie kupią, że stracę. Idzie jak w wodach, cholera, jeszcze zysk mam, no. Może macie cienką blachę? Myślałem o tym. Byśmy mieli cienką blachę, to byśmy robili konserwy. Ale nie mamy mięsa. Szkoda. Na konserwach można nieźle stracić, jak się dobrze popsują. Sama puszka się nie zepsuje. Zresztą skąd wziąć puszkę? Pan tam nic nie ma u siebie? Kochany, ja mam 2,5 miliona deficytu, to ja mam. A co wy robicie? Chwileczkę. Kryśka, I co don't my even robimy? know. Nie wygłupiaj się, no. Co? Nic. Nic nie robimy. Za chwilę. Kryśka, dlaczego my nic nie robimy? Aha, nic nie robimy, bo nie mamy z czego robić. Widzi pan. A my mamy z czego robić, a nie mamy co robić. To co robić? No, ja mam jeden pomysł, ale nie wiem, czy pan na to idzie. Panie, idzie. Ja lecę na wszystko, gdzie stracę 3 miliony. Uważaj pan. Jest tak. My u was zamawiamy coś, co nam mogłoby być potrzebne, a wy to coś moglibyście wykonać, a wy nie wykonujecie. Rozumiesz pan? Coś przeczuwam. Nie robicie nic. Zawalacie termin. Wy nas skarżycie, my przegrywamy, płacimy wam karę umowną 3 miliony złotych. Panie, jest pan potęga, tylko nie 3. 2,5 miliona nam płacicie, a nie mogę mieć zysku, bo leżę. Powiedzmy, płacimy wam 2 750 000, wtedy każdy z nas ma do upchnięcia 250 i koniec. Papalam. Zgoda. To mnie ulżyło. Ale zaraz, chwilę, teraz Co? jest taka sprawa. Jak tu wymyślić coś takiego, co wam teoretycznie chociaż ewentualnie mogłoby być potrzebne, a my to coś teoretycznie chociaż ewentualnie moglibyśmy to wyprodukować. Kochany, nie tacy dyrektorzy jak my zastanawiają się nad tym zagadnieniem od dłuższego czasu.
I co? Pomyśl sobie pan na głos jakąś literę. G. Jest pan blisko. A oni? A oni są jeszcze bliżej. So you're going to get from my reaction that there is no real ball aching laughter. Do you know what I mean? There's no like outbursts of laughter. And that doesn't mean this isn't funny. But I think what I'm learning quite often that the older cabarets that they did in Poland it's more of a story. It's not necessarily one-liners. It's not necessarily those moments of outburst. It's a story that they're telling. They're telling the story of the time. And instead, in this sense, it's probably, I'm assuming, it's about the corruption that businesses take part in. It started at the start of saying about how the old CEO's, been let go, maybe because he was making too much money. And you then probably have to pay taxes and all these sort of things, I assume. So because they're telling a story, there isn't the same sort of laughter, but that's not saying it's not funny, because you're following along to this insane conversation that you think is probably happening in real life. And once again, comedy is always the best when it is relatable. And this is that. Even in today's world, you hear about dodgy companies. Look at companies like Amazon and whatnot that have offshore, in the Cayman Islands where they store all their money, or they actually have Amazon, for example, over here. They're set up in Luxembourg where they're not paying the same taxes as they would be if they were a company in the UK. So we all know about this sort of stuff, and that's what makes it funny. It's not jaw-aching funny, is it? But it's still funny, but in a different way. Comedy evolves, but this is still very much watchable in today's age, right? I think hopefully we can all agree that. There's just different levels of funny and different styles of funny that is clearly demonstrated in Kabaret Dudek, Duży sęk. And I like this. I do like this, but it's in a different way. So I hope you liked it as well. Guys, if you do like the video, please do like and subscribe. That's the main thing to support the channel. But also go over to our vlog channel where we have we've almost finished releasing our Gdansk vlogs. I think there's one more to come, but there'll be plenty more. We've got loads of vlogs from Poland, from Australia, Italy, Portugal, Ireland. So go check them out at Charlie and Rob as we are. And I will catch you next time. Do widzenia.